Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj, słuchajcie, zrobimy rosół. Troszkę inny rosół niż robimy co niedzielę, ale ten rosół naprawdę będzie bardzo, ale to bardzo aromatyczny. Taki troszkę, tak jak mówiłam, inny. Będzie to z pieczonego mięsa i ze spieczonych warzyw. Rosół ten, jak zrobimy i zamkniemy w słoiku, pokażę Wam później, nawet do miesiąca czasu wytrzyma Wam w lodówce. Taki esencjonalny bulion, który właśnie będziemy mogli wykorzystać czy to do rosołu, czy pod bazę, pod inne zupy. I już Wam mówię, co nam będzie potrzebne. Przede wszystkim ja już rozgrzewam, praktycznie włączyłam piekarnik z termoobiegiem na 180 stopni, bo będziemy podpiekać mięso. Także ja już blaszkę sobie przyszykowałam, wyłożyłam ją papierem do pieczenia. O. Tutaj mięsko mam już umyte i pokazuję Wam, co w tym mięsku, co ja będę piec. Najlepsze to by było właśnie mięso takie mieszane, nie jeden rodzaj mięsa, ale właśnie mieszane. Ja mam mięsko mieszane, tutaj mam jeden kawałeczek porcji z kaczki, tak, tutaj jest drugie, bo to jest taka jedna porcja z kaczki. O. Mam 3 skrzydełka z kurczaka. Nie podaję gramatury, bo czy to będą 3 większe, czy 3 mniejsze skrzydełka. Tutaj jest naprawdę to bez różnicy. O, 3 całe skrzydełka z kurczaka. Jeden taki mały kawałek skrzydełka z indyka. Może być to też na przykład szyja z indyka. Tak? I słuchajcie, 2 kawałki takiej ładnej wołowiny z kością. Jeden kawałeczek i tu drugi kawałeczek też ładnej wołowiny z kością. O. Tak, mogą być te skrzydła oczywiście z kaczki. I to ja nie daję żadnych przypraw tutaj, ponieważ przyprawy by mi się spiekły, byłyby gorzkie, więc nie daję. I wstawiam już do piekarnika. Tak. A na drugiej blaszce też oczywiście wyłożę papierem do pieczenia. I będziemy nastawiać teraz warzywa. Ja mam młodą marchewkę, wybiorę tutaj ze 3 takie większe marchewki. Nie dawajmy też za dużo, dlatego że wtedy okaże się, że rosół będziemy mieli słodki. No chyba, że taki lubimy. Ja dam 3 marchewki. O, zaraz je umyję porządnie. Do tego 2-3 pietruszki. Ja mam takie 3 pietruszki, nieduże. Gdybyście już mieli młodą, to fajnie by było. Kawałeczek pora tego zielonego, kawałeczek pora tą białą końcówkę. Jedną dużą cebulę lub 2 mniejsze. Jeden taki, o widzicie, jak jabłko, seler. I troszkę ząbków czosnku. Zielony por nie będę piekła, tak samo jak nie będę piekła natki pietruszki. Gdybyśmy dodawali, bo są też domy, gdzie dodaje się kapustę, kapusty też raczej nie pieczemy, bo ona przypieczona zrobi się po prostu gorzka i później będziemy mieli taki właśnie rosół. Warzywa obrane i teraz kroję je po prostu na mniejsze takie części, żeby po prostu większa część warzywa była przypieczona. Pietruszka. O. Nie patrzmy, że mięsa było dość sporo i warzyw też, dlatego że
Mięso, jak i warzywa po obróbce termicznej, czy to po pieczeniu, czy po gotowaniu, tracą na swojej objętości około 30%. Cebula będzie razem z tym takim żółtą osłonką pieczona. Ta żółta osłonka da nam ładny kolor naszego tego bulionu, takiego rosołowego, takiego rosołu. Tutaj mam por i por pieczemy tylko tą białą część, tą zieloną nie pieczemy. Tak. Marchewka też kroję o tak, żeby ona nam się podpiekła. Zaraz tamtą też. Tu jest seler takiej wielkości jabłka. O tak. Tak jak mówię, w czasie pieczenia to zmniejszy troszkę swoją objętość i będzie można bardziej rozłożyć warzywa. Mięsko się już piecze w piekarniku i zaraz dołożymy obok warzywa. O. I tutaj mam 4 ząbki czosnku. Ja go nawet nie obierałam, bo nie trzeba. Później bulion i tak będę przecedzać. Jedynie co zrobię, to ponacinam. Można na pół przekroić po to, żeby czosnek też później to co w środku, żeby po prostu cało to dobre dało smak później w garku u nas. Tak. I to też wkładam do piekarnika. Pieczemy około godziny czasu w 180 stopniach z termoobiegiem. Po prostu tylko nie przypalamy, tylko do takiego ładnego, złotego koloru. Także ja już też to wkładam. I przygotowałam sobie też od razu dość duży garnek, około 6 litrów. I do tego będzie nam jeszcze potrzebny, tak, już Wam mówię, co tutaj mam. Kilka ziarenek, 5-6 ziela angielskiego, 5-6 owocu, kuleczek takich owocu jałowca. Do tego około 4 suszone grzybki prawdziwki, 3 liście laurowe, 3-4 śliwki suszone, wędzone. Wędzone, suszone mają całkiem inny smak i aromat, dodadzą rosołowi. Suszona papryczka ostra, oczywiście to można pominąć, jeżeli ktoś nie lubi ostro. I 2 gruszki suszone i wędzone. One fajnego też właśnie razem z tymi śliwkami nadają fajny aromat, taką głębię temu rosołowi. Naprawdę spróbujcie. I widzimy się za około godzinę. I po godzinie już Wam pokazuję, ale gorąco bukło, jak to wygląda. Tak wygląda mięsko podpieczone, takie ładne, rumiane, i przekładać będę je tutaj do garka. Płyn, który tutaj się wytworzył, też przelewam do garka. Mięsko straciło oczywiście swoją objętość, tak jak mówiłam. Teraz wyciągnę warzywa. Też bardzo fajnie podpieczone, też straciły swoją objętość.
Wrzucam je wszystkie tutaj na mięso. Ale ładnie pachnie. Tak. Wszystkie przyprawy, te co mówiłam, liście gruszki suszone i wędzone, grzybki, śliwki suszone i wędzone. O. Tak. Dodaję por zielony. O. I to wszystko zalewam zimną wodą. Zalewam zimną wodą, dodaję soli. Solimy tyle, ile lubimy. Każdy będzie solił inaczej. Dodam też troszkę kolorowego pieprzu. Jakbym nie miała, dodałabym zwykły pieprz. I będę już nastawiać. Będzie się gotować tak na takim bardzo małym ogniu, tak żeby tylko troszeczkę bulgotało. Tak około 3-4 godzin. Ja uważam, że wywar im dłużej gotujemy, taki rosołowy, tym on jest smaczniejszy. Jeżeli ktoś ma ochotę, może dać kostkę rosołową, może dać magii. Wszystko zależy od Was, co będziecie chcieli do środka sobie tutaj wrzucić. Także widzimy się za 3-4 godziny. Pokażę Wam, jak mój rosół będzie wyglądał. I widzimy się po 3-4 godzinach. Słuchajcie, rosół już jest ugotowany. Pachnie w całym domu. Można tutaj dodać też troszkę kurkumy. Ona nie zmieni smaku rosołu, ale jedynie co zrobi, to po prostu zrobi go, będzie bardziej żółty. Ale ja Wam chcę pokazać kolor rosołu z tym, przez te właśnie pieczone warzywa i mięso, jaki ma kolor. Ja nie dodawałam kurkumy. Zaraz Wam pokażę. Nie ma aż takiego żółtego, on bardziej jest taki żółto-brązowy, bym powiedziała. O, już Wam pokazuję. O, widzicie? Nie wiem, czy to widać, taki żółto-brązowy, bardzo klarowny. Jeśli byście chcieli, żeby dłużej Wam rosół postał w lodówce, to do wyparzonych słoiczków nalewamy rosół, zakręcamy, taki właśnie rosół, taki gotujący się, taki jak leciutko bulgocze. Zakręcamy czystą nakrętką, odstawiamy do góry dnem, czekamy 15-20 minut, z powrotem odstawiamy w tam, jak nam zaciągnie. Najlepsze są właśnie zakrętki z klikiem, bo będziemy słyszeć i czuć, że jest zaciągnięte, to ona wtedy nam tu nie będzie, jak rosół wystygnie i nam kliknie, to znaczy, że słoik zaciągnął. I taki słoik umieszczamy, taki zaciągnięty, w lodówce i on postoi nam, tak myślę, że 20 dni to takie na pewno postoi. Nic temu rosołowi, bulionowi, takiemu rosołowemu nic nie będzie. Ewentualnie mroziłam takie buliony rosołowe, też się im nic nie dzieje. Po rozmrożeniu są bardzo ładne i klarowne. Także można sobie zrobić więcej i mieć po prostu swój taki bulion później zamrożony. Czy to właśnie do rosołu troszkę, czy nawet na inną zupę. Nawet podejrzewam, że pomidorówka też będzie miała inny wymiar, smakowy oczywiście.
Także jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Do zobaczenia. Pa, pa!